12 czerwca formalnie wszedł w życie unijny pakt migracyjny. Czym jest ten pakt i co zmienia w polityce migracyjnej Unii Europejskiej? Pakt to zestaw 10 aktów prawnych, głównie rozporządzeń, które w taki kompleksowy sposób regulują, co dzieje się z osobą, która przybywa do Unii Europejskiej, nie posiadając stosownych dokumentów, czyli na przykład wizy. Zazwyczaj taka osoba prosi o udzielenie ochrony międzynarodowej. Pakt wprowadza unijną procedurę graniczną, która ma ujednolicić procedowanie na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej. Mamy pierwszy etap, który jest kontrolą przesiewową, która powinna trwać maksymalnie 7 dni i która kwalifikuje daną osobę albo do procedury granicznej, albo do zwykłej procedury azylowej, albo też do procedury powrotu. Czym jest ta nowa procedura graniczna? Ona jest specjalnym, szybszym trybem procedowania wniosków od osób, które mają nikłą szansę na uzyskanie ochrony międzynarodowej w Unii Europejskiej, ponieważ na przykład pochodzą z państwa uznawanego za bezpieczne. Ta nowa procedura wzbudzała kontrowersje, dlatego że w trakcie jej trwania, czyli do 3 miesięcy, osoba wnioskująca o ochronę powinna pozostawać w obszarze przygranicznym. Co jeszcze nowego wprowadza pakt, to przede wszystkim nowy unijny mechanizm solidarności, czyli to, jak dzielą się państwa obowiązkami i podziałem odpowiedzialności za wnioski azylowe. I tutaj wprowadzony został ten znany z debaty publicznej obowiązkowy mechanizm solidarności, który sprawia, że państwa powinny corocznie rozdysponować między sobą 30 000 osób wnioskujących o ochronę z państw, które znajdują się pod szczególną presją. W ramach tego mechanizmu relokację może zastąpić wkład finansowy, ewentualnie w wyjątkowych przypadkach inny wkład, na przykład rzeczowy czy też personalny. To wzbudzało spore kontrowersje w wielu państwach członkowskich, między innymi w Polsce. Stąd wiele państw zabiegało i uzyskało zwolnienie z mechanizmu solidarnościowego w najbliższym czasie. Jak to będzie wyglądało w kolejnych latach? Późną jesienią tego roku Komisja przygotuje kolejne sprawozdanie na temat sytuacji migracyjno-azylowej i wówczas najpewniej wiele państw, w tym Polska, wciąż będzie zabiegało o wyłączenie z tego mechanizmu solidarnościowego. Stąd mówiąc o wejściu w życie paktu migracyjnego, musimy wziąć pod uwagę, że wiele elementów tego paktu wciąż jest przedmiotem negocjacji i będzie wymagało pracy w kolejnych miesiącach, a nawet latach. Nie można w ogóle przesądzić, czy mechanizm solidarności będzie funkcjonował w praktyce.